dzisiejszym odcinku powiem Wam, jak zainstalować grafikę Intel HD 530 na systemie Magos Sequoia, ewentualnie może to być również system Magos Sonoma. I grafika bardzo stara, dość stara HD 530 uchodzi powszechnie za niekompatybilną pod systemem Magos Sequoia. No i słusznie, niektórzy również usiłują zainstalować tą kartę jakimiś tam sposobami. Częściowo im się udaje, natomiast doświadczają pewnych artefaktów, obraz jest przerywany, no nie da się tego używać. Natomiast ja Wam pokażę sposób, który nie jest taki prosty, natomiast gwarantuje 100% dobrą pracę tej karty właśnie pod systemem Magos Sequoia. Teraz jeszcze, gdzie taka grafika występuje? Na pewno w komputerach z procesorami 6. generacji, tak jak tutaj macie na przykład i7 6700, może to być i5, mogą to być różnego typu właśnie procesory 6. generacji, gdzie jest grafika Intel HD 530. I komputer, który tu był testowany, czy wiele komputerów, to są różne właśnie modele Lenovo z procesorami 6. generacji, natomiast na pewno pójdzie Wam to również na HP, na Dellu, który jest wyposażony właśnie w taką grafikę. I teraz już przystępujemy do tego tutorialu. Pierwsze, co musicie zrobić, to ustawić pewne parametry początkowe. Przed instalacją jeszcze najlepiej. I tutaj tak, po pierwsze SIP musi być tutaj wyłączony. To już było wielokrotnie pokazywane na tym kanale, no w każdym razie tutaj w zakładce NVRAM i pod CSR Active Config wpisujecie tą wartość 0308000. To jest warunek, który musi być tutaj spełniony. Dalej pod Sequoią w opcji Security Secure Boot Model musi być wyłączony. I jeszcze jeden warunek, mianowicie wyłączenie AMFI. AMFI wyłączamy stosując tutaj ten kext, właśnie AMFI Pass Kext w wersji 1.4. Ja ten kext oczywiście załączę. W każdym razie zobaczcie, już tutaj mamy właśnie ten sterownik, który wyłącza to AMFI 1.4.1. Ta wersja nie wymaga dodatkowych ustawień, wystarczy go tylko wrzucić właśnie tutaj do tych sterowników. I te warunki muszą być spełnione. Natomiast teraz pewne ustawienia odnośnie już samej karty. W NVRAM, jak wejdziecie tutaj, to jest bardzo ważne. I tutaj pod boot argument mamy parametry odnośnie właśnie tej grafiki. Tu ja przygotowałem dla Was taką ściągę właśnie. I tak, tutaj jakbyśmy sobie, tu są jeszcze inne parametry, które nie odnoszą się do tej grafiki. W każdym razie tutaj pod boot args musicie sobie najlepiej skopiować tak hurtowo jak leci, copy. Tak, wszystkie te 4 właśnie argumenty tutaj, które są pomocnicze właśnie przy instalacji, czy potem w pracy karty HD 530. No i tu sobie oczywiście to zapiszemy. I teraz ważna rzecz. Tutaj widzicie, że ta grafika działa, natomiast cała instalacja musi być przeprowadzana w trybie VESA, czyli w trybie karty graficznej, która nie jest, gdzie karta graficzna nie wspomaga systemu macOS. Czyli po prostu, jeżeli tutaj macie w Device Properties jakieś właśnie odnośniki do grafiki, to musicie sobie to usunąć i uruchomić tą kartę właśnie w trybie VESA. Czyli bez żadnych sterowników ona Wam się odpali, będzie pracowała bardzo, bardzo wolno i wtedy dopiero zaczynamy instalację.
Także tutaj usuniemy sobie, jeżeli coś takiego macie właśnie w tym miejscu odnośnie grafiki, to teraz w tym momencie usuwacie to, zapisujecie sobie save. I teraz dopiero system jest przygotowany do dalszej instalacji. I teraz sobie zrestartujemy komputer, no i potem będzie część dalsza. Jeszcze tutaj na chwilę weszliśmy do BIOSu, ponieważ są tutaj ważne ustawienia odnośnie grafiki. To jest tutaj BIOS Lenovo, natomiast u Was może to wyglądać inaczej. No w każdym razie chodzi o to, żeby znaleźć ustawienia odnośnie pamięci karty graficznej. W tym wypadku jest to tutaj Video Setup. I tutaj macie tak, Select Active Video, to zwykle ustawiamy na IGD, czyli grafika wewnętrzna. Tutaj bardzo ważna wartość, mianowicie Pre-Allocated Memory Size. I tutaj ustawiamy albo na 64, albo na 128. W każdym razie nie może być 32 MB, ponieważ jest to zdecydowanie za mało. I Total Graphics Memory na maksimum. I Multi-Monitor Support możemy wyłączyć, jak nie mamy innej grafiki. I to są bardzo, bardzo ważne ustawienia tutaj. Natomiast jeżeli tych ustawień nie ma, czasami się zdarza na przykład w Dellu, no to po prostu grafika może nam w ogóle nie przyspieszać Mac OSa i trzeba tutaj użyć innych technik. Tu jeszcze jedna ważna rzecz, mianowicie reset NVRAM-u. Po tych wszystkich ustawieniach, które zrobiliśmy, warto sobie taki reset NVRAM-u zrobić i kliknąć na tą ikonkę właśnie Clear NVRAM. Jak widzicie, jesteśmy już po restarcie. Zobaczcie, że Intel HD Graphics pokazuje 8 MB, czyli ona nie jest tutaj, system nie obsługuje już tej grafiki. Wszystko dzieje się bardzo, bardzo wolno. Nawet tutaj nagrywanie nam się trochę jakość zepsuła, ponieważ nie mogę ustawić Full HD, także jakość obrazu jest trochę gorsza, ale to są szczegóły. I teraz przechodzimy do instalacji. Instalujecie sobie tutaj program OpenCore Legacy Patcher. Ja tutaj podam link jeszcze do tego programu, oczywiście. W każdym razie tu jest OpenCore Legacy Patcher, dość znany program, wersja 2.4. Wchodzimy sobie tutaj do Post Install Root Patch i zobaczycie, są poprawki na nasz procesor, grafikę Intel Skylake. I teraz klikamy na Start Root Patching. Z tym, że tutaj ważna wiadomość, jeżeli to wszystko przejdzie tutaj, cała ta procedura, to nie restartujcie komputera. Nie restartujcie komputera, ponieważ musimy jeszcze zrobić drugą bardzo ważną rzecz. Czyli na razie klikamy tutaj na Start Root Patching. I tu nam pokazuje reboot. Na razie nie restartujcie, bo jak powiedziałem, robimy tutaj drugą ważną rzecz, mianowicie tak, uruchamiamy teraz sobie OpenCore konfigurator, montujemy partycję systemową dysku, partycję EFI oczywiście. I tu nam się już otworzył nasz plik config.plist. I teraz wchodzimy do Device Properties
I tu dla Was przygotowałem taką ściągę, ponieważ musimy sobie tutaj wpisać wszystkie parametry odnośnie tej grafiki. Tutaj jak widzicie w Device Properties jest 5 takich linijek. Oczywiście można by to zrobić jakimś edytorem tekstowym prościej i tak dalej, ale żeby tutaj uprościć to wszystko, żebyście widzieli jak to się robi, to zrobimy tak sobie po kolei. I teraz tak, tutaj w List Device, PCI Device wybieracie sobie VGA Compatible Controller, to będzie Wasza grafika. I teraz zobaczcie, tutaj już pewne ustawienia macie, mianowicie Device Type jest taki jak tutaj, model Intel Graphics HD 630, natomiast te trzy musicie tutaj wklepać po prostu, że tak powiem, ręcznie. No jeszcze jest tutaj ten APL slot name, no tak, jeszcze ten jest tutaj prawidłowy. W każdym razie mamy tutaj 3 linijki tych ustawień, a musi być 5 linijek, czyli te dwa tutaj musimy sobie ręcznie dodać, czyli tak, dajemy tu pyk, no i pierwszy z nich na zasadzie kopiuj, wstaw, copy, paste, value, copy, i tutaj data, to jest również ważne. Następna linijka to będzie właśnie device ID. Device ID jest też data. No i tak dla porządku, żeby to było po kolei, możecie sobie wstawić na pierwsze miejsce, to jest na drugie i to na trzecie. Jeszcze raz sobie to wszystko sprawdzimy. Data, to się zgadza. To się zgadza. No wszystko jest ok. No cóż, jakby tu były jakieś inne wartości, to musicie to wszystko przepisać ręcznie. I teraz tak, jeżeli to już macie tutaj wszystko, dajemy sobie save, zapisujemy. Oczywiście przedtem możecie sobie zrobić jeszcze kopię tej partycji, powiedzmy. Czyli gdzieś ją tutaj wyrzucić dla pewności całej. Kopię EFI dla pewności. Czyli dajemy save. No jest OK. Tu jeszcze sprawdzimy w NVRAMie te parametry. Tutaj wcześniej jak wpisywaliście wszystkie te, zmienialiście te parametry, no to jeszcze trzeba pamiętać o tym, iż trzeba zresetować NVRAM, żeby one weszły. Czyli najlepiej teraz sobie zdać ten clear NVRAM albo reset NVRAM już po restarcie. No i tutaj jeszcze taka rzecz, o której nie wspomniałem, czyli platform info. No tutaj model tego komputera, który też jest ważny. Ja tu mam iMac'a 19.2. No i raczej powinniśmy się tutaj tego trzymać. iMac 19.2. Dobra, wychodzimy z tego i teraz zajmujemy się właśnie tym Open Core Legacy Patcher. Tu już możemy dać
reboot w tym momencie i tutaj dajemy restart i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Po restarcie systemu zobaczcie, wspomaganie działa jak najbardziej, wszystko chodzi płynnie. Grafika tutaj jeszcze, zobaczcie, jak to wygląda. Intel Graphics 530 jest w pełni obsługiwana jak najbardziej. No, czyli ten sposób na pewno się tutaj sprawdza, można na nim pracować jak najbardziej. I tutaj jeszcze miejcie tego wzgląd na to, iż tu trzeba po prostu robić krok po kroku. Jeżeli się pomylicie w danej kolejności, no to nic z tego nie wyjdzie. Co jeszcze można powiedzieć? No, grafika HD 530 nie jest taka idealna, ponieważ na pewno nie działa tu sleep w pełni, bo on de facto nigdy nie działał akurat w przypadku tej grafiki. No, można się tu ewentualnie wspomagać tym, iż tutaj w oszczędzaniu energii ustawić tutaj ten Preventing Automatic Sleeping na on i wtedy ewentualnie mamy taki pół sleep, kiedy monitor gaśnie, komputer nie jest w pełni uśpiony, ale w każdym razie nie będzie tak, że włączacie komputer i nagle jest czarny ekran. No i cóż, uważam, że warto spróbować zawsze zrobić coś takiego, jeżeli macie taki komputer. Jest to zawsze jeden system do przodu, zwłaszcza w przypadku takich małych komputerów, gdzie nie można dodać jakiejś grafiki Radeona czy innych i to jest jedyna możliwość tutaj, żeby mieć sprawny Mac OS. I cóż, to wszystko w tym odcinku. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania następnych produkcji.